tym filmie chciałbym opowiedzieć o najważniejszych elementach związanych ze wstawianiem i formatowaniem wykresu. Będziemy postępowali zgodnie z tą listą, którą tutaj widać. Najpierw opowiem o tym, w jaki sposób wstawia się wykresy, zaznacza się dane do wykresów. Następnie omówimy pojęcie serii danych. Opowiemy sobie także o wykresach skumulowanych. No i na końcu powiemy, w jaki sposób można wykresy edytować i formatować. Przełączmy się zatem do arkusza wykresy, który znajduje się tutaj w lewym dolnym rogu. Widzimy prostą tabelę, prostą kalkulację i pokażemy sobie, w jaki sposób można wstawić szybko wykresy. Pierwsza rzecz, jeżeli zaznaczamy dane do wykresu, to nie zaznaczamy tylko i wyłącznie danych liczbowych, które będą na wykresie, ale zaznaczamy także dane tekstowe, które automatycznie zostaną przez Excel wykryte i pojawią się jako opis osi, ewentualnie jako legenda. Jeżeli zaznaczę obszar od A1 do D7, mogę przejść do wstążki Wstawianie i wybiorę tutaj strzałkę w prawym dolnym rogu, wyświetl wszystkie wykresy. Pojawia się okno dialogowe, mamy polecane wykresy i wszystkie wykresy. Wybierzmy zakładkę Wszystkie wykresy i na razie skupimy się na wykresie kolumnowym. To jest typ wykresu kolumnowy i jak widać mamy tutaj kilka podtypów. Wybierzemy pierwszy typ i klikniemy na OK. W ten sposób został wstawiony wykres i tak jak powiedziałem, wartości liczbowe znajdują się na wykresie oczywiście, natomiast wartości tekstowe czy dane tekstowe zostały automatycznie wykryte przez Excela i znajdują się w opisie osi. To będą firmy od alfa do lambda, ale także w legendzie miesiąc styczeń, luty, marzec. Powiedzmy sobie od razu, że pojawia się menu projektowanie i w tym menu projektowanie pojawia się kilka elementów formatu. Przede wszystkim popatrzmy sobie na szybkie kolory wykresu. Możemy wybrać tutaj dowolny zestaw kolorów, czy monochromatyczne, czy kolorowe. Wybieramy szybki zestaw kolorów. Jednocześnie mamy określone, predefiniowane formaty wykresu. Na przykład tutaj wybrałem taki gotowy format, który jak widać nie posiada ani osi Y, ani osi X. Te osie zostały wyłączone, legenda znajduje się na górze. Nad kolumnami wykresów znajdują się w odpowiedni sposób ułożone etykiety danych. Tutaj możemy zmieniać czy wybierać gotowe formaty wykresu. Mamy jeszcze szybki układ, gdzie także są gotowe, przygotowane szablony wykresów. Ważnym elementem przy tworzeniu wykresów jest zrozumienie pojęcia serii danych. Jeżeli spojrzymy na nasz wykres, to możemy zauważyć, że tutaj znajdują się trzy serie danych. Seria danych dla stycznia, seria danych dla lutego i seria danych dla marca. W tym przykładzie dane do wykresu są pobierane w następujący sposób. Dla firmy alfa najpierw styczeń, czyli komórka B2, potem komórka C2, potem komórka D2. Następnie dla firmy beta komórka B3, C3 i D3. Dane zatem pobierane są w układzie kolumnowym. Najpierw kolumna stycznia, potem kolumna lutego, potem kolumna marca. Sposób pobierania do wykresów można zmienić za pomocą przycisku Przełącz wiersz kolumnę. Jeżeli wcisnę ten przycisk, to automatycznie zmieni się postać wykresu. Ale zwracam uwagę, to jest wykres cały czas oparty na tych samych danych. Tylko dane zostają pobrane w innej kolejności. W poprzednim przykładzie były pobierane w seriach z kolumn, kolumna stycznia, kolumna lutego, kolumna marca. Teraz, kiedy wcisnęliśmy przycisk Przełącz wiersz kolumnę, dane są pobierane w seriach z wierszy. A więc najpierw dla firmy alfa styczeń, dla firmy beta styczeń, dla firmy gamma styczeń i tak dalej. W tym przypadku mamy do czynienia z 6 seriami danych. Mamy serię danych alfa, serię danych beta, serię danych gamma, delta, omega i lambda. Można zatem zauważyć, że przycisk Przełącz wiersz kolumnę umożliwia nam zaprezentowanie wykresu na dwa różne sposoby. Chodzi dokładnie o sposób pobierania danych do wykresu. Dane mogą być pobierane w seriach z kolumn bądź w seriach z wierszy. Do serii danych za chwilę wrócimy przy wykresach skumulowanych,
ale najpierw pokażemy sobie, w jaki sposób można wyłączyć bądź włączyć ponownie informacje, które pojawiają się na wykresie. W menu Projektowanie widzimy taki przycisk jak Zaznacz dane. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno dialogowe, w którym widzimy pole Zakres danych wykresu. Tutaj pojawia się zakres, który zaznaczyliśmy wcześniej w arkuszu. Mamy nazwę arkusza wykresy, wykrzyknik i zakres od A1 do D7 zapisany adresowaniem bezwzględnym. Nas natomiast interesują tutaj te elementy, które znajdują się pod spodem. W tym miejscu możemy wyłączyć informacje, które nie chcemy, żeby pojawiły się na wykresie. Na przykład wyłączę gamę i deltę, a wyłączę także luty. Po kliknięciu na OK wykres zmienia się. Widzimy, że miesiąc luty został wyłączony z tej wizualizacji czy z tego wykresu, a także nie widzimy dwóch firm. Widzimy tylko firmę alfa, beta, omega i lambda. Istnieje jeszcze inny sposób wstawienia takiego wykresu poprzez odpowiednie zaznaczenie. Pokażemy sobie to teraz. Usunę ten wykres za pomocą klawisza Delete i załóżmy, że chcielibyśmy wstawić wykres kolumnowy, ale taki, w którym będą tylko informacje ze stycznia i marca dla alfy, bety i omegi i lambdy. Robi się to w następujący sposób. Zaznaczam pierwszy obszar od A1 do B3. Każdy kolejny obszar będę zaznaczał z wciśniętym klawiszem Ctrl. Wciskam klawisz Ctrl, zaznaczam obszar od D1 do D3. Następnie obszar od A6 do B7 i od D6 do D7. Przechodzę do wstążki Wstawianie. Wybieram wszystkie wykresy, zakładka Wszystkie wykresy i oto jest mój wykres, na którym znajdują się informacje dotyczące stycznia, marca i tylko firmy alfa, beta, omega i lambda. Oczywiście mogę zmienić sposób pobierania danych do tego wykresu za pomocą przycisku Przełącz wiersz kolumnę i w ten sposób uzyskam wykres, w którym serie będą pobierane z wierszy. Natomiast jeżeli mamy kłopoty z zaznaczaniem danych w arkuszu, to wykres możemy wstawić w jeszcze inny, bardzo prosty sposób. Ten, który jest, usunę za pomocą przycisku Delete. Stanę w obrębie naszej kalkulacji, po prostu nie zaznaczając niczego. Najeżdżam na menu Wstawianie, wybieram wszystkie wykresy, zakładkę Wszystkie wykresy, no i ten wykres pierwszy, kolumnowy, grupowany OK. Proszę zwrócić uwagę, Excel wykrył dane znajdujące się w całej naszej tabeli i do wykresu dołączył także sumę, średnią, wartość najwyższą, wartość najniższą. Przyjmijmy, że teraz chciałbym, aby ten wykres był pozbawiony tych funkcji agregujących, a także chciałbym wyłączyć inne informacje. Po prostu wybieram w menu Projektowanie przycisk Zaznacz dane, odpowiednio wyłączam suma, średnia, wartość najwyższa, wartość najniższa. Powiedzmy, że nie chciałem lutego i nie chciałem dwóch środkowych firm, czyli gamy i delty. Klikam na OK. W ten sposób uzyskuję wykres pożądany. I ponownie oczywiście mogę przełączyć wiersz, kolumnę. W ten sposób przełączam się z serii kolumnowej na serię wierszowaną. Przejdźmy teraz do wykresów skumulowanych, czyli do takich wykresów, które na jednej kolumnie zawierają czy kumulują kilka serii danych. Zanim to zrobimy, zanim pokażę wykres skumulowany, włączmy tylko informacje, tak żeby ten wykres dotyczył wszystkich informacji pochodzących z tabeli. W tym celu zaznaczam wykres, zaznacz dane, włączę luty, włączę gamę i deltę, kliknę na OK i jeszcze przełączę wiersz, kolumnę, tak żeby serie były pobierane z kolumn. Mamy zatem 3 serie danych: styczeń, luty, marzec. Wykres skumulowany to taki wykres, który na jednej kolumnie zawrze czy skumuluje te 3 serie danych: styczeń, luty i marzec. Jak to się robi? Nie będziemy wstawiać nowego wykresu, tylko za pomocą przycisku Zmień typ wykresu zmienimy po prostu nasz wykres. Po wciśnięciu tego przycisku pojawia się znane nam już okno dialogowe, w którym mamy typy i podtypy wykresów. I popatrzmy, jak wygląda podtyp drugi. Jeżeli zostanie zaznaczony podtyp drugi, nazywa się on skumulowany kolumnowy. Klikam na OK i wtedy na jednej kolumnie pojawiają się nasze 3 serie danych: styczeń, luty i marzec.
Na jednej kolumnie zawarliśmy 3 serie danych. W tym momencie, przypominam, dane są pobierane z kolumn. Z kolumny stycznia, lutego i marca. Jeżeli teraz na wstążce projektowanie wciśniemy przycisk Przełącz wiersz kolumnę, to co się stanie? Zostanie zamieniany sposób pobierania danych do wykresów i teraz nie mamy już 3 serii danych styczeń, luty, marzec, tylko mamy 6 serii danych alfa, beta, gamma, delta, omega i lambda i te serie danych znajdują się odpowiednio na tych kolumnach. Ten wykres, który tutaj widzimy, nazywany jest wykresem skumulowanym wartościowym, ponieważ na osi Y mamy określone wartości. I to jest podtyp drugi. Jeżeli teraz zmienię typ wykresu na podtyp trzeci, kliknę na OK, to również mam wykres skumulowany, ale już nie wartościowy, tylko procentowy, ponieważ na osi Y widzimy procenty. Więc te elementy, które tutaj znajdują się na wykresie, są wyrażone w procentach. Jeżeli przełączę wiersz kolumnę do sposobu pobierania danych z kolumn styczeń, luty, marzec, oczywiście zmienia się sposób pobierania danych, ale typ wykresu się nie zmienia. Dalej jest to typ skumulowany procentowy. Na osi Y widnieją procenty. Pokażmy sobie jeszcze, jak zachowują się wykresy skumulowane na innych typach wykresu. Usuniemy ten wykres, zaznaczam go, wciskam przycisk Delete i zaznaczmy jeszcze raz naszą kalkulację, obszar czy zakres od A1 do D7. Z menu Wstawianie wybieram wszystkie wykresy, zakładka Wszystkie wykresy i wezmę wykres słupkowy. Jeżeli wstawię pierwszy podtyp, jest to wykres klasyczny, który pokazuje nam na słupkach, jak kształtują się nasze wartości. Jeżeli teraz wcisnę Zmień typ wykresu i wezmę podtyp drugi, kliknę na OK, to jest to wykres skumulowany wartościowy i serie są pobierane z kolumn. Jeżeli wcisnę Przełącz wiersz kolumnę, dalej mam wykres skumulowany wartościowy, serie są pobierane z wierszy. Wróćmy do serii pobieranych z kolumn i zmienimy teraz ten typ wykresu na podtyp procentowy. Zmień typ wykresu, wybierzemy trzeci podtyp, klikniemy na OK i mamy typ wykresu skumulowany procentowy. Dane do wykresu są pobierane z kolumn. Jeżeli przełączę wiersz kolumnę, dalej mamy typ wykresu skumulowany słupkowy procentowy, z tym, że tym razem dane są pobierane z wierszy. I tak możemy bawić się różnego rodzaju typami wykresów. Jeszcze raz przełączymy wiersz kolumnę i zmienimy typ wykresu na przykład na warstwowy. Tak wygląda warstwowy klasyczny, a jeżeli weźmiemy skumulowany, proszę bardzo, tak wygląda wykres skumulowany warstwowy, wartościowy i serie są pobierane z kolumn. W momencie przełączenia wierszy kolumny serie teraz pobierane są z wierszy. Zachęcam do tego, aby poeksperymentować z wykresami skumulowanymi i ze sposobem pobierania danych do tych wykresów. Powiedzmy sobie teraz dwa słowa o możliwościach formatowania wykresu. Pokażemy to na przykładzie wykresu kołowego. Ten wykres zaznaczam, usuwam przyciskiem Delete i w naszej tabeli zaznaczę zakres od A1 do B7. Wstążka Wstawianie. Wybieram wszystkie wykresy, zakładka Wszystkie wykresy, typ wykresu kołowy. Jak widzimy, pierwszy podtyp to jest wykres kołowy dwuwymiarowy, a ja wybiorę drugi podtyp, wykres kołowy 3W, czyli trójwymiarowy. Po wstawieniu pojawia się nasz wykres, troszkę go zwiększę. I teraz chciałbym pokazać, w jaki sposób można szybko dodać tak zwane etykiety danych. Prawy przycisk myszy na wykresie, dodaj etykiety danych, dodaj etykiety danych. Po wybraniu tej opcji na naszym wykresie kołowym pojawią się etykiety danych w postaci wartości, jakie reprezentują te poszczególne fragmenty wykresu. Ale z etykietami danych możemy jeszcze poeksperymentować. W tym celu na wstążce Projektowanie pierwszy element po lewej stronie to jest lista rozwijana, która nazywa się Dodaj elementy wykresu.
Po rozwinięciu tej listy rozwijanej wybieram kolejną listę etykiety danych. Tutaj jest sposób położenia etykiet. Widać, jak one się zmieniają, ale ja wybiorę opcję więcej, opcji etykiet danych. Pojawi się okno dialogowe po prawej stronie i proszę zwrócić uwagę, że tutaj możemy zdecydować, jakie inne elementy w etykietach danych się pojawią. Na przykład nazwa serii, to jest styczeń, ale lepsza będzie nazwa kategorii, lambda, omega, delta i tak dalej. Zostawmy nazwę kategorii, ale wyłączmy wartość. Natomiast nas będą interesowały wartości procentowe. W ten sposób w tabeli, w której przechowujemy wartości liczbowe, możemy zamienić na ich odpowiednik wartości procentowych, tak że pojawiają się te etykiety na wykresie. Możemy jeszcze zdecydować, gdzie pojawią się te etykiety: na środku, na końcu wewnętrznym, na końcu zewnętrznym i może tak to zostawimy. Zamknę to okno. Wydaje się, że legenda jest zbędna, ponieważ już mamy kategorie przypisane do naszego wykresu, ale zanim ją usuniemy, pokażemy jeszcze, jak można zmienić położenie legendy. Dodaj element wykresu, legenda, na przykład u góry, na przykład z lewej, na przykład z prawej strony. Niech ona będzie z prawej strony, ale ponieważ jest nam niepotrzebna, zaznaczę tą legendę i klawiszem Delete ją usunę. Analogicznie możemy zmienić tytuł wykresu. Domyślnie Excel przyjął, że to będzie styczeń. Podwójne kliknięcie. W ten sposób zmieniliśmy kolejny element wykresu, jakim jest tytuł. Jeżeli chcielibyśmy formatować poszczególne fragmenty wykresu, na przykład chcielibyśmy zmienić rzecz najprostszą, więc kolor, wystarczy, że dokonamy podwójnego kliknięcia na określonym elemencie wykresu i pojawi się okno dialogowe dotyczące formatowania. Tutaj mamy wypełnienie, które możemy zmienić na przykład na kolor czerwony. Zasada jest następująca. Jeżeli chcemy zmienić jakikolwiek element wykresu, najeżdżamy na ten element. Pojedyncze kliknięcie zaznaczy wszystkie elementy, które są do siebie podobne. Natomiast jeżeli kliknę jeszcze raz, zaznaczę tylko jeden element i na przykład w narzędziach głównych mogę pogrubić, zwiększyć rozmiar czcionki dla tego elementu. Czyli powtarzam, zasada jest taka: jeżeli chcemy cokolwiek zmienić, najeżdżamy na ten element, wykonujemy podwójne kliknięcie, wtedy pojawia się okno dialogowe, w którym możemy zmieniać wszystkie elementy formatu. Typów i podtypów wykresów w Excelu jest dużo. Z każdą kolejną wersją oprogramowania pojawiają się nowe. My natomiast na koniec pokażemy sobie jeszcze, co można zrobić z wykresem kombi. Usunę ten po wciśnięciu klawisza Delete i teraz zaznaczę zakres od A1 do C7, wstążka wstawianie, wszystkie wykresy, zakładka wszystkie wykresy i na samym dole znajduje się wykres typu kombi. Proszę zwrócić uwagę, że są tutaj 4 podtypy. Pierwszy podtyp ma tylko jedną oś, ale ciekawy jest drugi podtyp, który umożliwia nam dodanie do wykresu drugiej osi. Więc jedna seria danych zaprezentowana kolumnowo i to jest dla niej oś Y, i druga seria danych zaprezentowana liniowo i to jest dla niej oś Y. Zwracam uwagę, że możemy te podtypy wykresów zmieniać. Na przykład wykres kolumnowy zamienimy na słupkowy, a wykres liniowy na przykład moglibyśmy zamienić na kołowy. No taki jest oczywiście bardzo mało przejrzysty, więc może wrócimy do liniowego i wstawimy go za pomocą przycisku OK. W ten sposób został wstawiony wykres typu kombi, czyli wykres, na którym znajdują się w tym wypadku dwie serie danych i mamy dwie osie, a w tym wypadku oś X i oś Y odpowiadające odpowiednio za jedną i za drugą serię danych. Gdybyśmy chcieli zmodyfikować ten wykres, to jeszcze raz zmień typ wykresu. Tutaj wróćmy do kolumny, a tutaj na przykład damy warstwę i klikamy na OK. Pierwsza oś Y dotyczy pierwszej serii danych, druga dotyczy drugiej serii danych. Na koniec jeszcze uwaga, w jaki sposób możemy modyfikować skalę na osiach. Zaznaczmy sobie skalę
na pierwszej osi Y, podwójne kliknięcie i proszę zwrócić uwagę, pojawia się od razu okno dialogowe. Mamy minimum, mamy maksimum. Zwiększmy maksimum do 200. Z jakiegoś powodu możemy chcieć, aby to było 200, a także jednostki. Główną jednostką jest wartość 20, czyli co 20 jednostek są pokazywane tutaj te elementy. My wpiszemy 50, klikniemy w pomocniczej, zamkniemy X i w ten sposób zmieniliśmy tą pierwszą skalę na osi Y, maksimum 200, natomiast krok, czyli jednostka główna co 50. Ostatnią rzeczą, o której warto powiedzieć, to jest położenie wykresu. Ten wykres, który wstawiliśmy tutaj w naszym arkuszu, to jest obiekt w arkuszu, który nazywa się wykresy, ale wykres może stanowić osobny arkusz. Jak to się robi? Po zaznaczeniu wykresu najeżdżamy na wstążkę projektowanie i mamy tutaj oto taki przycisk przenieś wykres lokalizacja. Po wciśnięciu tego przycisku pojawia się okno dialogowe, w którym decydujemy właśnie, czy wykres ma pojawić się jako obiekt w określonym arkuszu, tak jest w naszym przypadku, czy też zostanie on osobnym, nowym arkuszem. Zaznaczam opcję nowy arkusz, niech ten wykres nazywa się wykres 1, klikam na OK i proszę zwrócić uwagę, pojawia się arkusz wykres 1 i tutaj został przeniesiony nasz wykres. Natomiast w arkuszu wykresy tego wykresu już nie ma, ponieważ został przeniesiony do osobnego arkusza. Jeżeli wykonam tą operację raz jeszcze, przenieść wykres jako obiekt w arkuszu wykresy, klikam OK, zniknął ten arkusz, który nazywał się wykres pierwszy, a nasz wykres ponownie pojawił się jako obiekt w arkuszu wykresy. Podsumowując to wszystko, co powiedzieliśmy dzisiaj o wykresów, co należy zapamiętać? Po pierwsze, w jaki sposób wstawiamy wykresy? Istnieje kilka sposobów. Pierwszy poprzez odpowiednie zaznaczenie danych, drugie poprzez po prostu postawienie kursora w obrębie tabeli z danymi i wstawienie wykresu, a potem odpowiednie zaznaczenie zakresu danych i tych elementów, które mają się pojawić. Druga bardzo ważna sprawa to serie danych. Zrozumienie tego, że serie danych mogą występować w kolumnach bądź w wierszach. Inaczej mówiąc, dane mogą być pobierane z kolumn bądź z wierszy. To ma szczególne znaczenie przy wykresach skumulowanych, a więc takich wykresach, które powodują, że na jednej kolumnie czy na jednym słupku skumulowane właśnie są odpowiednie serie danych. Ostatni element, o jakim należy pamiętać, to w jaki sposób można edytować i formatować wykresy. I ogólna zasada tutaj jest taka, że jeżeli chcemy jakiś fragment zmienić, sformatować, wykonujemy na nim podwójne kliknięcie, pojawia się wtedy odpowiednie okno dialogowe ze wszystkimi elementami formatu, które mogą zostać zmienione.